przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. O, pięknie, tutaj jest 6 buław, czyli karta zwycięstwa. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A tutaj macie 8 buław, czyli idą wieści, będzie komunikacja, no może jakiś list do Was przyjdzie, który Was ucieszy. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi z kolei 6 mieczy. No i to dobrze, bo tutaj raczej widzę jakiś zastój i oczekiwanie. Jak Wy się przedstawiacie w tym tygodniu? Wybaczcie. Wy się przedstawiacie jako królowa monet i bardzo dobrze, dlatego że ona w całej tej sytuacji jest taką egoistką, taką na zasadzie, że to, co dostanie, to na razie przeznaczy na to, co jest jej potrzebne, ewentualnie odłoży, aniżeli rozda innym i zostanie z niczym. Rada dla Was. W radzie jest 10 mieczy. Czego raczej nie robić, czego unikać i co Wam przeszkadza? 7 buław, a z przełożenia karta kapłanki. Słuchajcie, całkiem nieźle się to zawiązało. Myślę, że rozkład jest no tak raczej sprzyjający. Widzę dużo buław, a są one związane z trygonem ognia, więc baran, lew, strzelec. Bardzo dobrze, dlatego że one właśnie sugerują, że jesteście w swoim sosie w tym tygodniu. Widzę też sporo mądrości, która pokazała się w kapłance z przełożenia i na pewno ona sugeruje, że albo macie do czynienia z jakąś mądrą kobietą, albo w ogóle osobą, która tutaj ma coś do powiedzenia i dużo od niej zależy. Ewentualnie to Wy właśnie tutaj wierzycie bardzo w swoją wewnętrzną mądrość, intuicję i to jest istotne, dlatego że wychodzi na to, że wiecie, jak rozmawiać z innymi, tak żeby osiągnąć swoje korzyści, ale nie w takim negatywnym sensie, tylko po prostu wiecie, jak innym przemówić do rozsądku lub jak prowadzić rozmowy z osobami, powiedzmy, na wyższych stanowiskach, czy takimi osobami, od których coś zależy. Tym bardziej, że tutaj w ogólnej energii jest piękna 6 buław, karta zwycięstwa i triumfu, więc niewątpliwie jesteście w takiej energii zdobywcy czy zdobywczyni w tym tygodniu i wierzycie w to, że za cokolwiek się zabierzecie, to po prostu Wam wyjdzie. I to jest bardzo, bardzo ważne, tylko pozazdrościć tak naprawdę. Tutaj nie powiem, że macie krótki zapalnik, tylko raczej nastawiacie się po prostu na też długofalowe efekty, ale widzę, że coś w tym tygodniu Was bardzo ucieszy. Być może wieści od osób, które są wyżej postawione. Szefowie, szefostwo, urzędnicy itd. Przychodzi do Was tutaj z kolei 8 buław i to na pewno będzie szybki tydzień. Nie mówię, że szybki na zasadzie, że tyle się dzieje, że po prostu nie wiecie, w co włożyć ręce i ani się nie obejrzycie, a już jest niedziela wieczór. Tutaj bardziej chodzi o to, że po prostu jest dużo obowiązków, dużo komunikacji, dużo pozytywnej energii i też widzę, że te wiadomości przede wszystkim tutaj są ważne i komunikacja. Jeśli od jakiegoś czasu odkładacie ważne rozmowy, to tutaj jest pokazane, że należy je wreszcie odbyć i nie zwlekać. Oczywiście trzeba się do nich przygotować, tak jak właśnie tutaj ta kapłanka mogłaby sugerować, czyli wiecie, zrobić jakąś prezentację, jeśli to jest rozmowa kwalifikacyjna o pracę i tak dalej, lub po prostu przewidzieć czyjeś odpowiedzi lub słuchajcie czyjąś reakcję. Na przykład jeśli chcecie porozmawiać z kimś o pieniądzach, czy o tym, żeby przekabacić jakiś pomysł. Na przykład mały remont w domu. Słuchajcie, do przeszłości
odchodzi 6 mieczy, więc tutaj nie ma zastoju i nie ma takiego oczekiwania na to, aż coś samo się zrobi. No, oczywiście wiemy, że nikt sam z siebie nie zaproponuje nam podwyżki, lepszego traktowania, wyższego stanowiska, czy miejsca w sanatorium, jeśli się po prostu o coś nie zgłosimy. Jeśli nie złożymy podania, jeśli nie złożymy odwołania, bo też tutaj widzę, że tydzień sprzyja pisaniu właśnie odwołań, czy słuchajcie, jakieś składaniu wniosków. Tutaj wy pokazujecie się jako królowa monet i bardzo dobrze, bo ona tutaj jest pokazana jako ktoś, kto dba o swój własny interes, o to, co jest jej potrzebne, o to, co jest dla niej ważne. I tutaj w tym przypadku, na przykład powiedzmy, skupiacie się przede wszystkim w tym tygodniu na pracy, bo wiecie, że no, tutaj trzeba dorobić. Albo na przykład skupiacie się na porządkach wiosennych, dlatego że na pewno przyda wam się niedługo miejsce, albo niedługo będzie remont i będzie na przykład mniej do przekładania. Na tej zasadzie. Tutaj jeśli chodzi o wasze otoczenie, to mam wrażenie, że jest... O, wybaczcie, tutaj jakieś dźwięki za oknem, jakieś remonty niespodziewane. Mam nadzieję, że zaraz przestaną. Tutaj widzę, że jest jakaś osoba, która czegoś od was chce ewidentnie. Natomiast wy na szczęście umiecie w porę zauważyć i zaufać swojej intuicji i taką osobę oddelegować albo po prostu sprawić tak, że nawet podda się w momencie, kiedy przyjdzie do kontaktu z wami i podda się z prośbą o to, żebyście coś dla niej wykonali. Na przykład, no nie wiem, powiedzmy pojawia się koleżanka, która chce mieć dłuższy weekend i chce na was jakieś obowiązki zrzucić, żeby powiedzmy mieć więcej wolnego, no i żebyście wy za nią coś zrobili. No tutaj widzę, że już tak się w tym tygodniu pokazujecie, że ktoś zrezygnuje z, słuchajcie, dorzucania wam tych obowiązków. W Radzie jest 10 mieczy i nawet jeśli tydzień jest szybki, nawet jeśli tutaj jest mnóstwo ambicji i słuchajcie, takiej celowości, to należy pamiętać o odpoczynku i o tym, że czasami należy sobie coś odpuścić tylko i wyłącznie po to, żeby mieć więcej miejsca, czasu, sił na coś, co jest istotniejsze. Czyli na przykład powiedzmy, może nie będę wydawać na razie pieniędzy na nowy telewizor, albo na powiedzmy, no nie wiem, nową konsolę do gier, do gry dla dziecka czy dla siebie, bo myślę, że niedługo będą mi potrzebne pieniądze, bo zbliża się urlop, wakacje i tak dalej, i tak dalej. Tutaj czasami coś trzeba sobie odpuścić, żeby mieć więcej na coś istotniejszego. Nawet jeśli chodzi o odpuszczenie beznadziejnych relacji z osobami, które wracają i chcą tutaj jakieś konszachty z wami na nowo prowadzić, mimo to, że kiedyś was na przykład zraniły albo zachowały się nie w porządku. Też widzę, że u części z was potrzebuje was matka bądź ojciec i nie chcę tego powiedzieć, może się wstydzi, ale więcej czasu w tym tygodniu trzeba spędzić razem. Czego nie robić, czego unikać i co was nie wspiera, no to jest właśnie 7 buław i powiedziałbym tak, no tutaj na pewno nie wspiera was niezaznaczanie granic i niesprzeciwianie się. Oczywiście tutaj adekwatnie do tego wspiera was i pomaga wam zaznaczanie granic i staranie się tak, aby inni tych granic waszych nie przesuwali, bo pamiętajcie, że inni nam zrobią tyle, na ile sobie pozwolimy i ja wiem, że bardzo łatwo może to brzmieć, ale rzeczywiście tak jest. Przyjrzyjcie się swoim poprzednim życiowym dokonaniom i myślę, że sami dojdziecie do takich wniosków, ale pamiętajcie, żeby nie obawiać się czasami odrzucić czegoś
po to, żeby na przykład mieć więcej czasu na inne sprawy. Na przykład w tym tygodniu rezygnuję ze spotkań towarzyskich, odwołuję kilka, bo wiem, że muszę poświęcić czas i energię na naukę czy na pracę. Nawet słuchajcie na to, żeby posprzątać w tych szafach wreszcie w garażach, czy dokończyć remont w domu. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje. Życzę Wam super tygodnia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.